Nazywam się Justyna, mam 36 lat i choruję na otyłość. Ale wszystkie najlepsze wydarzenia w moim życiu miały miejsce w szczycie mojej choroby. Hej piękna, gdzie jedziesz? Do ciebie. Coś tam mam, no ten, i mam taki stalik, albo taki bardziej sportowy. Można zrobić ci to i to. Jakby, jak ty się będziesz na wieczór, dla mnie... Metka ci. Jak będziesz, to jest okej. Dobra, co ty się masz czuć pięknie, cudownie i wspaniale. Chorować zaczęłam, nie wiem, gdzieś na studiach, więc nie zawsze byłam gruba, nie zawsze miałam nadwagę. I to chyba dlatego, tak jak zawsze mentalnie jestem blondynką i mam jasne włosy, to jestem przyzwyczajona do takiego wizerunku siebie szczupłej, wysportowanej dziewczyny po prostu. W pewnym momencie się orientujesz, że na wadze jest nowy człowiek, który składa się prawie z dwojga ludzi, bo jak ważysz 50 kg przez bardzo długi czas i nagle ważysz 110 kg, no to przybył ci na wadze drugi człowiek. I ja właśnie z tym drugim człowiekiem żyję. Doceniaj, doceniaj. Cała ta ścieżka to są oczywiście diety, to jest ruch, to są głodówki, to są wizyty u lekarzy, to są wizyty w jakichś dziwnych gabinetach i nieskończona ilość prób. Myślę, że z tego, co jestem w stanie naliczyć, około 37 diet, robionych po prostu spontanicznie. No aż doprowadzasz się do takiego stanu, że ty jesz nawet nie jedząc. A potem będzie, wiesz, Justyna Mazur ogłosiła, no... Właśnie wiesz, no to może sobie kiedyś wrzucę żartobliwie, ale wiesz, o Jezu, to jest ładne. Ale widzisz, w ogóle ty masz taką piękną skórę w ogóle w tym wszystkim, w sensie, wiesz, Wiem, człowiek chciałby ci zrobić brzydkie zdjęcie i się nie da. da się, trzeba być moim mężem. Ej, Szczerze, że gdyby to było 2 lata temu, to bym była załamana na takie zdjęcie, wiesz o co chodzi? No, domyślam się, ale to wszystko siedzi w głowie, w sensie... Właśnie o to mi chodzi, żeby to pokazać. Trzeba być po prostu wdzięczny temu ciałowi. jak? No dobrze. Nawet się tak nie krępowałam. Nagrywam się, bo jest noc przed operacją i przyjechał już Krzysiek, więc już się czuję taka, powiedzmy, gotowa. Nastawiałam sobie budzik, znaczy jeszcze nie nastawiałam sobie budzik na przed 9 rano, bo
to wtedy jest taka ostatnia godzina, kiedy mogę się czegoś napić, więc po prostu wypiję trochę wody na zapas. Teraz jest tak, że akceptuję siebie, więc pewnie może się pojawić od razu pytanie, dobra, akceptujesz, no to po co idziesz wycinać sobie żołądek? I ja miałam sama do siebie takie pytania, cały czas sobie stawiałam, czy to jest autoagresywne, czy to jest przeciwko mnie. I dopiero takie zrozumienie tego, że ciało nie jest moim wrogiem, że ja chcę być dla ciała dobra, pozwoliło mi podjąć decyzję, która nie jest przeciwko ciału, tylko dla ciała, bo ja po prostu chcę wyzdrowieć, ja chcę odzyskać siebie, swoją sprawność, sprawczość. Widać mój brzuch? Pod każdym z tych plastrów kryje się dziura, więc na moją wyobraźnię to działa. Co było najtrudniejsze przed operacją? Atak paniki, którego dostałam. Tego dnia? Miałam atak paniki. Nie chwaliłaś się. No nie chwaliłam się. Dzisiaj jakoś tak przypomniało mi się, że takie coś miało miejsce. Właściwie już byłam przygotowana, już byłam przebrana do operacji, już byłam umyta. Dostawałam jakieś leki i mam wrażenie, że po jednym z nich mi się po prostu zrobiło tak bardzo nieprzyjemnie, co spowodowało, że zaczęłam się po prostu źle czuć fizycznie i zaczęłam myśleć sobie, o Boże, przecież jestem dopiero przed tą operacją, jest mi, przede wszystkim to oczywiście muszę powiedzieć, że są teraz straszne upały, a szpital, tak jak obsługa była tam fantastyczna, to jednak kompletnie był nieprzygotowany na tego typu pogodę, bo nie było na sali klimatyzacji, wentylator był, ale tylko malutki, właściwie starczał tylko dla jednej osoby, więc jak pierwszej nocy, kiedy już jakby byłam tuż po operacji, otwarto na oścież okna, to przez to, że ja miałam światło zapalone, to przyleciało mnóstwo robaków i zostałam pokąsana przez Biedronkę pierwszej nocy, więc to jest akurat zabawne, ale atak paniki był okropny, bo pomyślałam sobie, że po prostu nie dam rady, że ja tutaj jeszcze dopiero mam dochodzić po operacji do siebie, potem jakaś dieta, potem jakiś mniejszy żołądek, jakieś picie, w ogóle nie dam sobie rady. No i tak starałam się po prostu bardzo siebie uspokoić, no ale byłam bliska zerwania tej całej szatki z siebie i ucieczki ze szpitala, chociaż no po prostu cały czas sobie myślałam o tym, że nie robię tego wbrew sobie, tylko robię to dla siebie i że pewnie ta myśl o operacji i tak do mnie wróci prędzej czy później, po prostu będę musiała, że już tak daleko zaszłam, że już nie chcę jakby z tego rezygnować, że to za chwilę będzie jakby już po wszystkim. No i faktycznie tak się stało, bo jak już trafiłam na salę operacyjną, to bardzo szybko dostałam narkozę, więc bardzo szybko odpłynęłam. No i następne co pamiętam, to pobudkę w swoim własnym łóżku, kiedy musiałam się ułożyć na boku, na tym tutaj lewym boku. No i tak przeleżałam całą noc. Trochę spałam, trochę nie. Wczorajszy dzień był taki najbardziej surrealistyczny, bo po prostu spałam cały czas i ty mnie odwiedziłeś raz z Leonkiem, potem przyszedłeś, kiedy ja się w ogóle już nie spodziewałam, że wiedziałam, że kiedyś tam masz przyjść, ale ja w ogóle nie miałam poczucia czasu i zaczynam totalnie rozumieć osoby, które idą do szpitala i mówią o tym, że idą do szpitala gdzieś tam w jakichś swoich social mediach, a potem nie dają znaku życia przez parę dni, to od dzisiaj was rozumiem. Dlaczego tak jest, bo ja po prostu nawet sięgnięcie, żeby sprawdzić godzinę, było jakimś tam wysiłkiem. Bo człowiek jest po prostu taki zmęczony. No i to jest wyzwanie, picie wody, ale jakoś mi nawet idzie. Moje dzienne osiągnięcie. Nie dzienne, bo od godziny 13, tak? 30 tyle wypiłam. A jest która? 16:30. No to na 3 godziny całkiem sporo wody wypiłam. Mama mnie zachęca, żebym się ważyła codziennie, bo ją to motywowało. Pani psycholog twierdzi, że absolutnie nie mogę się ważyć codziennie. Pani dietetyk mówi, że trzeba brać białko po 2 tygodniach, a pan lekarz mówi, proszę nie stać pani dietetyk, proszę brać białko od piątku. Więc na tym polega życie chyba pacjenta bariatrycznego w Polsce. Każdy mówi coś innego. Na ten moment, gdybym miała komukolwiek coś polecać,
to zróbcie wszystko, żeby nie iść na operację, bo jest to jednak dość bolesne i zastanawiam się po prostu, czy jak będę miała pierwsze jakieś takie efekty związane ze stylem życia, z wagą, z polepszeniem stanu zdrowia, to czy będę inaczej mówić. Ale na ten moment, tak w 48 godzinie od operacji, to no. Żałujesz, że to zrobiłaś? Nie żałuję, że... Nie. To nie jest tak, że żałuję, że to zrobiłam, ale za nic w świecie nie chciałabym przeżywać tego stresu jeszcze raz. Tak bym to ujęła. Zrobienia sobie pysznej herbatki i przyjechałam do moich dziadków na wieś, ponieważ założyłam sobie, że będę się więcej ruszać, a w Warszawie jakoś tego ruchu nie potrafię wyegzekwować codziennie, po prostu jakby nie sprzyja mi to miejsce jakby ruchowi. Na razie moja codzienność wygląda tak, że troszkę się bałam właśnie tego, jak ja się będę czuła, bo też nie do końca mi się wygodnie spało. Angażuję się we wszystkie rzeczy typu zakupy, albo na przykład odbieranie paczki z paczkomatu. Też nie jest tajemnicą, że właściwie tam, gdzie jestem, to w ciągu 2 dni zawsze przyjdzie do mnie gdzieś paczka. Tak na przykład było dzisiaj, że przyszła paczka, ale ona była wadliwa, więc ją zwróciliśmy, więc miałam 2 spacery na przykład do paczkomatu dzisiaj. W taki sposób ten ruch implementuję. Już 3 dni po operacji właściwie czułam się tak, że gdyby ktoś mi wymazał pamięć, to nie czułabym, że miałam operację. Ale to było trochę na wyrost z perspektywy czasu, ponieważ wówczas piłam tylko wodę. Natomiast dzisiaj, kiedy jestem 2 tygodnie po operacji, to czuję, że ją miałam. Nie czuję tego tak bardzo w ciele, jak czuję to przy całej organizacji wokół codziennego życia, czyli na przykład zastrzyki, czyli branie leków, które muszę brać inaczej niż dotychczas, czyli muszę sobie je rozgniatać, więc wożę ze sobą moździerz, bo tak jest mi najłatwiej. Teraz moimi największymi przysmakami są budynie oraz słoiczki dla dzieci, które trzeba sobie tylko dosolić i naprawdę są wyborne. Czego Ci najbardziej brakuje? Niczego. Tak na dobrą sprawę. Coli Zero mi brakuje. To jest gazowana. Ale rozgazowaną możesz? Mogę, ale mi nie smakuje rozgazowana Cola Zero, więc brakuje mi Coli Zero, natomiast jeżeli chodzi o jakąś taką codzienność, nie brakuje mi naprawdę absolutnie niczego. I jestem w absolutnym szoku właśnie, że nie brakuje mi niczego, że nie czuję zmęczenia, że czuję mnóstwo energii i czuję olbrzymią satysfakcję z tego, że o siebie dbam. I nawet dzisiaj, jak mieliście obiad, to na obiad były takie albo klopsiki, albo był jakiś tam fajny kurczak, do tego był sos koperkowy, pire i sałata. To najbardziej Wam zazdrościłam sałaty. Wcale nie tego mięsa, a ziemniaków zjadłam chyba 4 łyżki i były takie bardzo zblendowane. I one mnie zatkały, więc ja miałam takie poczucie, że tak strasznie dużo zjadłam i pomyślałam sobie, że skoro ja się tak szybko najadłam tymi 4 łyżkami, to jak Wy się bardzo musicie czuć najedzeni tym obiadem i nie chciałabym czuć takiego najedzenia, nie? Więc może mi brakuje takich rzeczy jak owoce, ale też je mogę jeść, tylko takiego wgryzenia się w coś twardego, tak jakby na ten moment, ale tak samo jak mi tego brakuje, to tak samo mnie to przeraża, że będę musiała niedługo coś takiego jeść, bo zważywszy na to, że czasami łapią mnie te takie bóle, kiedy tam połknę za dużo,
to boję się właśnie tego, że jak będę jadła stałe pokarmy, to że tego bólu będzie więcej. Natomiast to jest absolutnie do przejścia, do przeżycia i może trochę mi piwka brakuje. Piwka mi brakuje i coli zero. Czyli gazowanych rzeczy. Gazowanych rzeczy. Czuję trochę po ciuchach, że jest inaczej i twarz widzę, że mam mniejszą trochę. No to widać. Dziękuję. Dziękuję. Mogę się dowiedzieć, co ty widzisz? Co ty widzisz, Enzo? Bo ja naprawdę się zastanawiam. Prawdziwa patriotka, zasiliłaś budżet państwa. Proszę bardzo. Zapłacony już? No zapłacone, no mam paragon z policji, zobacz jaki ładny. Bardzo możliwe, że ten odcinek nagram jeszcze od początku, trochę konfrontując te wiadomości z rodziną, którą oczywiście bardzo szanuję i też dziękuję za to, że mi zaufała, dzieląc się ze mną informacjami. To jest ciekawe, bo zakładałam, że po operacji nie będę pracowała 2-3 miesiące, a po 3 tygodniach zaczęłam się potwornie nudzić i minął miesiąc i ja jestem szczęśliwa, że mogę zacząć pracować, więc ta rekonwalescencja była ekspresowa. Rozładować, no niestety. I to jest coś, co mnie na ten moment chyba najbardziej zaskakuje. Jak szybko wracam do formy. No i tutaj raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pięknie. Potrzebujesz, to jest Był w stanie otworzyć okno dachowe i przez nie wyglądać. Bardzo dziękuję za to, że nie spędziliście dzisiejszego popołudnia z popcornem na kanapie, a przyszliście tutaj. Może dziwne miejsce do aresztu śledczego w Zabrzu, no ale chyba lepszego miejsca na takie spotkanie dzisiaj znaleźć nie mogliśmy. To mnie bardzo dziwi, że się bałam odbioru ludzi, jak oni zareagują na to, że jestem inna, że mam te włosy krótsze, ciemniejsze, że nawet nie wagowo, tylko że po prostu inaczej wyglądam. Ale te takie spotkania publiczne ode mnie tak nie stresują, jak spotkania z najbliższymi znajomymi, takimi stricte towarzyskimi. To wciąż jest dla mnie problem. Co tam masz? Nowe spodnie. Jaki rozmiar? 46. Jeżeli cię to nic nie mówi, to wcześniej nosiłam 50-52 spodnie. Ostatnio zamówiłam 48 i były za duże. Niestety się nabalsamowała. O kurde. Ręce mi się ślizgają. No tutaj. O jest. Muszę się zobaczyć w lustrze. No i spoko. Pasują. No i wreszcie mam spodnie z kieszeniami, bo w wszystkich jogginsach nie ma kieszeni. Dobrze.
Okej. Zadowolona? No. Tak. Bardzo. Wiadomo, że brzuch to brzuch, ale... Dobra, odrywam matkę. Teraz jest tak, że oprócz tego, że widzę zmiany już tak fizycznie, to przede wszystkim ją odczuwam jako lekkość. Znaczy po raz pierwszy po tej operacji czuję, że mi właśnie wraca ta mobilność, więc teraz jak jestem we Wrocławiu i chodzę tu do archiwum, tu spotykam się z Kamilem, tu gdzieś idę do biblioteki, czy się spotykamy na jakimś nagraniu, to wszędzie chodzę pieszo, jest w ogóle świetna pogoda, jest październik, ja kocham październik jako miesiąc i czuję się taka wolna, że nagle mam nogi, które mogą mnie zaprowadzić gdzieś. Że chodzenie nie jest problemem, nie jest kłopotem, nie sprawia mi bólu, nie sprawia, że się pocę, że muszę o tym myśleć, że się, nie wiem, właśnie umęczę, tylko wkładam sobie kamizelkę puchową, plecak i nawet nie myślę o tym, jak wyglądam w ogóle, tylko sobie po prostu idę i korzystam z tego, że mój szkielet może się ruszać. Nie wiem, czy rozumiesz, co mam na myśli. Pójść do rysownika policyjnego, dobrego, i opisać mu zdjęcie, jedno i drugie. Czekaj. Położę telefon, bo telefon też swoje waży. To nie, no weź, wypuść powietrze z płuc przede wszystkim, albo stań na jednej, stań na jednej nodze. Który dzisiaj jest? 17 grudnia, tak? Czyli prawie 5 miesięcy od operacji? Nie, 6 miesięcy po 6 miesięcy. Jezu, jest! Poniżej 8 dych. Happy? 79,8. Czyli ile już zeszło? 29. To następny milestone, jak zejdzie ci 30, czyli w zasadzie można powiedzieć, że za jakieś 2 dni. Nie, no co 2 dni. Albo nie, zrób kupę i będziesz miała drugi milestone. Nie, jestem po kupie. Znaczy kupę robiłam wczoraj, więc dzisiaj na pewno nie zrobię. Może coś tam Nie, przyszło. no myślę, że 10 kilo następne to jest kwestia 2-3 miesięcy. Tak realistycznie patrząc na to. Teraz schodzi dużo wolniej. Może dlatego, że mniej się ruszam, bo bardzo dużo pracuję i też bardzo mało jem, więc może dlatego. No ale zobaczyć 7 z przodu, to szczerze powiedziawszy, było to moje marzenie, jak szłam na operację. Takie marzenie minimum. Więc właśnie się spełniło. Brawo, kocham cię. Dziękuję. Chodź, tu jest fajne tło, bardziej te książki. Tak, to prawda. Super, bardzo Dzięki wielkie. Mogę uściskać? Wszystkiego dobrego. No ja trochę się tak właśnie, czy wczoraj w ogóle wiem, że to był taki trochę może brudny odcinek, w sensie tam było dużo pomyłek, ale albo bym to nagrała z tymi pomyłkami, albo bym po prostu zostawiła to na rano, bo już byłam zmęczona, ale nie mówię, że jestem zmęczona, bo się tam niektórym nie podoba, że jestem W zmęczona. ogóle jedna z moich ulubionych książek tego roku, myślę, że Bardzo się cieszę. Dla? Oli. Miło. Ła! Powiedzmy, że troszkę to jest na takim dużo mniejszym stopniu. Super, a to dzień to. Ale ty tak samo bardzo dobrze wyglądasz. Wiem co, wiem. Wiesz o co chodzi. Akurat w tę stronę mogę przyjąć parę komplementów.
Tak, zdarzy się. Co jest? Kilo więcej od ostatniego pomiaru. Pewnie woda. Czuję po pierścionku. A mi lata już na palcu, więc... No, nie jest to motywujące, ale ufam procesowi. Jak ja się bałam świąt, to jest niesamowite, bo święta są dla mnie tak ważnym czasem w roku i też oczywiście kulinarnym, więc szczerze to była jedna z takich myśli, która mnie powstrzymywała przed operacją. Wiem, że to brzmi głupio, ale przed operacją, że ja na przykład nie będę mogła nigdy zjeść już pieroga, albo karpia smażonego, albo tego pysznego barszczu z łóżkami. Miewam takie sny, właściwie koszmary, że się objadam. I to jest na przykład sen, że rozpuszczam sobie mnóstwo czekolady i wypijam wszystko naraz, albo że jestem w stanie zjeść 1, 2, 3 pizze. To są sny, z których budzę się przerażona, bo to oznaczałoby, że jest po efekcie operacji całym, że wszystko złamałam. Trochę tak jak te pijackie sny osób w abstynencji. No, ale też znam historię właśnie osób, które po operacji wróciły do tego starego trybu jedzenia, które ignorowały te sygnały od organizmu, które mówiły stop i przeginały je za każdym razem. I po dość szybkim czasie mogły już zjeść duże ilości jedzenia. Więc to jest coś, co mnie osobiście przeraża. Cześć. A jak ty się czujesz i jak córeczka? Dobrze. No już jakaś się zrobiła, że te strony niesamowite. Widzisz co, nawet nie pytaj, w sensie też jak przeglądam z Gikiem, czasem mi tam Google podpowiada, że tam wróć do jakiegoś dnia i mi ją pokazują, taką glizdę, wiesz, już bez... Chodzi? Już stawia kroki. Już by się przydało, żeby chodziła, bo wiesz co, mamy problem na spacerach. Bo to już jest ten czas, kiedy wózek nie, ale nogi też jeszcze. No tak. Więc to jest taki, wiesz, po prostu zmęczenie. Tak. Tym bardziej, że wiesz, oboje pracujemy i to jest trochę tak praca, dziecko. Więc no już stwierdziliśmy, że dobra, ten żłobek nam się przyda w tym wszystkim. Kiedyś, no i wiesz, to... Teraz wiem, że ludzie pewnie będą komentować wygląd i efekty, a mało znowu będzie takich komentarzy właśnie, że to jest zdrowienie, bo dla mnie to jest proces zdrowienia, wychodzenia z choroby, a nie tylko taki estetyczny aspekt tego. Dzień dobry pani. A przyzwyczaiłaś się już do siebie? Czy tak jeszcze się przyzwyczajasz? Znaczy super jest, jak mogę na przykład, nie wiem, teraz chyba po raz pierwszy spódnicę od 8 lat. Ale no zobacz w ogóle, zobacz. Chodź, zobacz jaka jest tak zajebista. A widzicie, widać, gdzie skóra została. No dobrze, no ale to jakby... Właśnie wiesz. No wiesz, no ale to też, ja teraz zobaczyłam, my je robiłyśmy w czerwcu. No i to też jest, wiesz, światło zupełnie inne, tak? Ale tak mi się podoba, że w ogóle nie będę zmieniała. No to wiesz, no to masz więc, no pół roku. Też mogę pokazać, jak można na kolana przyciągnąć.
nawet boczkiem. Taki wiesz, leciutki. Pięknie, tam też tak mogę Ci pokazać. W sensie mogę Ci pokazać. Ale w ogóle kurczę, jaka zajebista. Weź w lewo. Tu jaka... No to już coś widać. Jaka ta... Znaczy nie, wiesz co, bo ja po prostu ja się widzę na co dzień, wiesz o co chodzi. Ja wiem. A czujesz się mniej pewnie teraz? Ja zauważyłam, że ty mnie dostrzegasz fizycznie. Częściej mnie przytulasz, całujesz. Tak? Potrafię cię nie rozpoznać na ulicy, jak idę na przykład. Naprawdę? No jak Teraz ci się wracaliśmy z Enzem. Czy ty byłaś z Enzem, a ja na parkingu, Teraz czy ci coś? się zdarzyło. No nie wiem, jak mi Ale wysłałaś zdjęcie w schelu, to też nie byłem pewien, kto to jest. Aha. Czy ty, czy Judyta. No ja dzisiaj się nie rozpoznałam, bo szłam przez miasto. Miałam, wiesz, torbę z Tigera, miałam tu kurtkę i tak po prostu szłam i z boku się zobaczyłam i mówię, ja pierdolę, nie? To po prostu takie właśnie dla mnie, wiesz, kto to jest, nie? I tak naprawdę myślałam, że po prostu przez moment dobrze wyglądałam, ale szłam i to się, ten widok z każdej strony, czy to był ten profil, czy tamten profil, po prostu się utrzymywał. Że myślę, że już, okej, może ktoś nie powie, że jestem szczupła, ale już nikt nie powie, że jestem gruba. Wiesz o co chodzi? Że się z tego wyrwałam. No jak? Co nagle 3 kilo mi poleciały od wczoraj? No poczekaj. No już widzisz, patrz. Krzywo stanęłaś? Nie wiem. A to w której pozycji trzeba stanąć, żeby ważyć mniej? No ja nie wiem, no po prostu stanęłam tak samo. Teraz czuję się bardzo zmęczona i ja nie wiem, czy to jest przez to, że grudzień był niezwykle intensywny i myślę, że się przepracowałam i trochę nadużyłam, ale to zmęczenie jest na tyle dziwne, że ono mnie trochę niepokoi. Bo najbardziej mnie niepokoją te zawroty głowy, takie wiesz, prawie do odcięcia, że wstaję, nawet nie tyle wiesz, z pozycji leżącej, tylko siedzę przy biurku i nagle wstaję i po prostu przestaję widzieć na parę sekund. I to jest takie niepokojące. Zresztą zdarzyło mi się 2 razy zemdleć. Nominacje w kategorii podcast. Odwilż, Justyna Mazur, Marcin Myszka. Tajniki pracy policji rozłożone na czynniki pierwsze. Laureatem z kategorii podcast. Proszę Państwa, kryminalna historia Kościoła, Artur Nowak i Stanisław Obierek. Zapraszamy na scenę. Nie usłyszałam na razie nic negatywnego, poza takimi oczywiście no, hejtami, że po co ja w ogóle o tym mówię, że to jest wstyd, że trzeba było mieć silną wolę i tak dalej, nie? Że masz kasę, to sobie możesz na to pozwolić. Co akurat jest mitem, nie? Czy to jest mit? Znaczy prawda jest taka, że ja się zoperowałam prywatnie, ale ja się zoperowałam prywatnie z bardzo konkretnych powodów, mianowicie takich, że ja w takim momencie, kiedy się do tej operacji chciałam zakwalifikować, byłam po prostu w silnej depresji. I to jest przeciwwskazanie do tej operacji, to po pierwsze. I wiedziałam, że będę musiała bardzo wiele badań przejść, żeby się dostać do programu na NFZ. I to się wiąże z tym, że jeździsz do ośrodka, w którym chcesz zrobić to, robisz wszystkie badania, wiecie, to jest, że jedno robisz o 8 rano w poniedziałek, drugi robisz tydzień później w piątek i tak dalej, i tak dalej. Na przykład gastroskopię trzeba tam chyba 2 razy robić czy coś. A prywatnie nie ma takich wymogów. Dalej jest wymóg oczywiście z tą kwalifikacją, z depresją i tak dalej, dlatego moja operacja została przesunięta.
ale po prostu musiałam, to było wszystko lepiej zorganizowane. A ja wiedziałam, że jeżeli będę miała dużo rzeczy po drodze do zrobienia, to po prostu mogę się wykoleić. Więc trochę tak musiałam samą siebie przechytrzyć tym. A to mnie kosztowało tam te 20 kilka tysięcy. Mateusz, wyobraź sobie, że stajesz do ringu z Mike'em Tysonem i z tego ringu wypalasz, pamiętając, co Mike Tyson naodindiał w latach wcześniejszych. I wyobraź sobie, że po tym wydarzeniu, które w Twojej głowie wydaje Ci się... że Teraz jest to taki Mike'a trochę Tysona. trudny czas, bo 79 kg zobaczyłam na wadze, mam wrażenie, że jeszcze w zeszłym roku, pod sam koniec grudnia, a mamy połowę lutego i ważę 77,8, więc na razie mam coś, co można nazwać takim zastojem wagi. Jest to pierwszy od operacji tak długi zastój wagi. To nie przez zimę? Może przez zimę, bo są takie teorie, że ludzie zimą nie tracą zbyt wiele. Może też przez to, że nie wiem przez co. Na pewno wiem, że tutaj w lutym się zaniedbałam, jeżeli chodzi o jedzenie, mianowicie niejedzenie praktycznie. Miałam takie dni, że potrafiłam zjeść 2 ciastka owsiane i nic więcej i zemdleć nad ranem, nie? I jeszcze pójść na imprezę, wypić trochę alkoholu, no po prostu kompletna głupota. I po prostu myślałbym o Mike'u Tysonie jako bardzo fajnej ikonie popkultury, jako takim fajnym ziomeczku, który śmiesznie troszkę mówi. I gdybym szczerze, gdybym miała po prostu teraz płaski brzuch i taki nie jaki mam, czyli taki no z tym takim zwisem i nie taki miękki, z taką lekko zwisłą skórą, chociaż i tak jest u mnie, myślę, że łaskawie, to bym naprawdę mogła już zostać w takiej postaci, w jakiej jestem. Jakby jestem w stanie się ubrać tak jak chcę, wyeksponowane są już znowu moje atuty, które mam, czyli nogi szczególnie. No. Tutaj zaczęłam być znowu wąska w ramionach, trochę się obojczyki pojawiają, twarz mi zmalała. No to są takie moje największe atuty. I gdyby ten brzuch po prostu, który zawsze tak masakrycznie ukrywałam, bo on zawsze był taki trochę, on zawsze odzwierciedlał chyba wszystko, co jest we mnie w środku nie tak, to z tym brzuchem wyłaziło. No. Kręcę to wideo, ponieważ Krzysiek śpi, a ja się kontrolnie dzisiaj zważyłam. No i mamy przełom po takim długim zastoju wagi. Waga wreszcie ruszyła. No i ruszyła o pół... Czy no, wcześniej trochę tam poleciały mi 2 kg, no ale teraz jakby spadłam 60 deko, co oznacza w moim przypadku bardzo ważną różnicę i zaraz Wam ją pokażę. Wchodzimy na wagę. Telefon swoje waży, bo przed chwilą ważyłam mniej, ale mamy 76, co oznacza, że zeszłam z otyłości w nadwagę. No, po raz pierwszy od wielu, wielu lat, więc cieszę się. Dziękuję bardzo. Co to? To jest 76. Nawet jesteś młodsza chyba. Dobrze, jest 6 w dobrą stronę? Powiedzmy, że tak. Dobra, to jest tak, 76, 4, 76,4, czyli tyle, ile ważę dzisiaj. Powiedziałam dziewczynom dzisiaj, zasłucham, że już nie jestem w otyłości, tylko w nadwadze i mi wysłały balony. Bo powiedziałam, bo dzisiaj też przekroczyłam 60 000 na Instagramie obserwujących i Dominika mówi, a gdzie jest 60 000? Balony 60. A ja mówię, jak już coś tam sobie zrobiła balon N, A, D, W, A, G, A. Bo już jestem w nadwadze, a nie w otyłości i mi wysłały szalone. Czy Was pogrzało? 76, 4. Jesteście szalone, kocham Was. Wiesz co, mam taki
takie, że ludzie, że tak dużo osób się patrzy. No ja wiem. Ale pamiętasz, tu się wszyscy ludzie, którzy bardzo Ciebie lubią i cenią. Proszę bardzo. Tak, tu, o Jezus. Ja tam usiądę. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Tak sobie. Dzień dobry. Wow. Justyna jest najpopularniejszą podcasterką kryminalną w Polsce. Do tego jest również jedną z najpopularniejszych podcasterek w ogóle w Polsce i znajduje się wśród top 100 najpopularniejszych podcasterów na świecie. Akurat uważam, że to jest błąd w statystykach, ale okej. O, Justyna jest też bardzo skromna i właśnie tak uważam. próbowałam przed chwilą Justynę przekonać, że to jest absolutnie na pewno dobra statystyka, zwłaszcza, że Justyna ma niewiarygodną. Było tak super. Przyszło mnóstwo osób. No i było mega miło. Ta część taka, gdzie rozmawiałam z Niszką, trwała, nie wiem, godzinę. Potem były pytania. Pytania się skończyły chyba 1,5 godziny później, więc była 19:30. A jak zerknęłam na zegarek, to była 21 chyba, tak? Czy 21:30, kiedy skończyliśmy przytulania i podpisy. Więc to jakiś totalny rekord. No i w ogóle to dużo wczoraj komplementów dostałam. Ale też miałam miniuwe rajtki i kozaczki. Może to dlatego. Co? Gdzie ty jesteś? Jak waga? Dobrze. Bez zmian. A co? No nic, byłem ciekaw. Powyżej jakiegoś progu się nie rób? Ale ty jesteś głupia. Dzisiaj wrzuciłam takie stories z porównaniem bestseller Empiku Gala z zeszłego roku i z tego roku. No i właśnie dostałam po prostu od razu jakoś mnóstwo komentarzy. Wyglądasz przepięknie przed i po operacji. Dokładnie to samo sobie pomyślałam. Waga się zmieniła, ale nie potrafię się zdecydować, gdzie wyglądała pięknie. O kurde. Świetny wygląd na obu imprezach, ale na drugiej o wiele większa pewność siebie, mimika, wyraz twarzy i postawa kobiety silnej, świadomej swojej wartości. Ale to było tak, że jak wchodziłam tam na tę ściankę, to miałam takie po prostu... Aż mi dech zaparło w piersiach z wrażenia. Gratuluję pięknej metamorfozy, ale też samozaparcia w dążeniu do celu. Piękna przed i po, a po na pewno zdrowsza. Pytanie, na ile to jest moje samozaparcie, na ile to jest efekt operacji. Ale moim zdaniem mam duże samozaparcie, żeby nie spieprzyć efektów operacji. Może tak bym to powiedziała, że bardzo nie chcę, żeby ten żołądek po prostu się miał szansę, nie wiem, jakoś tam szybciej rozciągać. Ale mi jest przykro, że ty dostałeś te takie komentarze, że no to teraz niech się pan Krzysiu weźmie za siebie. Jak mam się wziąć za siebie, jak teraz ty jesz mniej, więc jak idziemy razem na obiad, to ja dojadam po tobie. No właśnie. Ale zauważyłeś, że my oszczędzamy na jedzeniu teraz bardzo dużo pieniędzy? Ale nie na ubraniach. No, na ubraniach ostatnio nie, to prawda. Teraz moje ulubione ciuchy to są jeansy, nowe w ogóle, które sobie kupiłam. T-shirty i wygodne bluzy. Teraz mam mnóstwo różnych kolorowych bluz, bo mam też ochotę chodzić w kolorach, ale jak wychodzę tak na takie spotkania, powiedzmy gdzieś, gdzie jest kamera, czy one są takie bardziej zawodowe, to zawsze jestem full black. Cała jestem na czarno. Zaczęłam też nosić biżuterię, bo wreszcie mi pasują naszyjniki. Dużo jest takich rzeczy, z których się mega cieszę. Ja wiem, że one nie są takie... Ja mam nadzieję, że wydźwięk nie będzie taki opresyjny, nie? Że po prostu teraz dopiero czuję, że żyję, ale bo to nie jest prawda, tylko są takie małe rzeczy, których człowiek po prostu się
pozbawia, a właściwie to z nich tak rezygnuje po cichu i potem żyje w jakimś takim przekonaniu, że no to tam, ja miałam naprawdę tak, no naszyjniki to nie dla mnie, nie, bo nie mogę, nie wiem, tam bransoletki nie, bo za ciasne, pierścionki nie, bo musiałabym kupować jakieś giga i w ogóle po prostu tak to brzydko wygląda, a teraz no, po prostu się tym cieszę, że mogę to robić. Może przez to, że leżę, to więcej myślę o jedzeniu. Jest po prostu nuda. Chociaż nie wiem, czy się nudzę. Jestem trochę tym COVID-em podłamana, bo miałam takie po prostu przekonanie na swój temat, że jestem tym jednym z niewielu procent ludzkości, który jest po prostu odporny na to gówno. No i się okazało, że nie. Ja mam sequel. Widocznie masz inne supermoce. No, wytrzymywanie z tobą. No ale jak na osobę na takim wielkim deficycie kalorycznym, to chyba całkiem spoko to znoszę. Tak mi się wydaje. To też mogłoby mieć znaczenie, że masz deficyt właśnie? Myślę, że tak, no bo organizm jest bardzo osłabiony. A do zwalczania choroby nagle się spala dużo więcej kalorii, prawda? Jaka flądra? W sensie flądrę złapałem. Na pewno darzyliśmy się większym szacunkiem na początku choroby, w sobotę i w niedzielę. Już wtorek jest Cóż, mam cię 24 godziny na dobę, pół metra od siebie. Tragedia. Ja się nie dziwię, że było... Przestałaś zasłaniać się nawet jak kaszlesz po prostu. Tak, przecież mnie nie zarazisz bardziej. W ogóle nie kaszlę. Kasłałaś tak. No ale co się mam zasłaniać, no? Że ty mnie zaraziłeś. Myślę, że to inaczej, bo że nas ta sama osoba mogła zarazić. Ale ja z tą... No tak, no może tak. Bo w podobnym czasie złapaliśmy objawy. Mhm. A w ogóle jest choroba absurdów. Bo na przykład jest mi gorąco w głowę, a zimno w resztę ciała. Mhm. Albo jedną dziurkę w nosie mam totalnie zapchaną, a drugą mam totalnie wysuszoną. A czy sobie odtykasz tę dziurkę, którą masz zapchaną? Tak, Kroplami? mam taki wieszak taki tam specjalny. Na siwie nie jest do tego, żeby odtykać. No. No odtykasz czy nie? Tak. Pytam, tak czy nie? Tak, tak. A kiedy ostatni raz psiknąłeś? Wczoraj. A wiesz, że tego się używa 4 razy dziennie? No ale teraz jest okej. No to po co narzekasz? Ale tego się używa 4 razy dziennie, po to, żebyś nie miał zatkanych dziurek. Ale teraz nie mam, no to co? Ale to się używa 4 razy dziennie, żeby nie mieć, rozumiesz? 4 razy dziennie. Tak jak bierzesz naproxen 4 razy dziennie. Możesz użyć tych kropli. I tak cały czas. No to mówisz, że nie masz, a mówisz, że cały czas masz. No to o co ci chodzi? Cały czas z tobą takie po prostu. No bo ty jesteś po prostu taki właśnie... Ach, dobra. No patrz. Nie jest dobrze. Co masz? No anemia jak nic. Czyli co tam się spadło? No erytrocyty, hemoglobina, hematokryt, Taka sytuacja. MCHC mam też niskie i RDW-CV mam bardzo wysokie, a to jest chyba wielkość krwinek właśnie przy anemii. Od czego to? Bazofile bardzo niskie, no od niedoborów żelaza. Poczekaj, bo jeszcze tutaj miał żelazo. Jest dolna granica normy od 33, a ja mam 24. Czyli mi bardzo spadło od poprzednich badań, które miałam w październiku. Kwas foliowy bardzo niski, ferrytyna bardzo niska. Ale są plusy. Suplementacja raz w tygodniu witaminy D przyniosła skutki. Jestem ze skrajnego niedoboru już tutaj w dolnej granicy normy. Więc to jest akurat plus. Przyjdzie pani jeszcze A raz. boisz się? Nie. Nie no, tej anemii, że się boisz, coś. Nie no, nie boję
jesianem i szczerze to się tego spodziewałam. Bałabym się, gdyby mi wyszło, że wszystko mam w porządku i musiałabym się wtedy zastanowić, skąd mam te zawroty głowy, bo mam bardzo duże zawroty głowy, jak na przykład wstaję szybko, nie? Tak jak się podniosę skądś i tak dalej, to mam takie w ogóle prawie do odcięcia. Więc akurat cieszę się, że coś jest w wynikach nie tak, bo to można po prostu sobie podleczyć, nie? Więc akurat tego się nie boję. Ty się martwisz? A czym się martwisz? No, że coś ci jest. Pani choruje na jakieś choroby przewlekłe? No właśnie, otyłość. Ale... Otyłości to Pani już nie ma. Tak. Ale wie pan co... Ale ma Pani przeciwciała przeciw tak? Tak, i właśnie jestem w trakcie diagnozy, bo moja pani endokrynolog myślała, że ja po prostu w którychś tam suplementach mam jod, więc odstawiła mi jod. A rano Pani o której wstaje? Jest Pani rano wypoczęta? Ja mam wrażenie, że to się utrzymuje od tak wielu lat, że ja po prostu nie wiem, czy ja wiem, co to znaczy być wypoczętą. Ostatnio lekarz mi powiedział pierwszego kontaktu, że właśnie jak zobaczył tą tarczycę, to się dziwi, że ja w ogóle nie śpię na stojąco, więc jestem senna w ciągu dnia, ale to jest zawsze o tej samej porze i to nie jest w ogóle związane z posiłkiem. No z takich rzeczy właśnie, z takich, co czuję inaczej, to na pewno mam zawroty głowy, które... Głosy wypadają? Mam wrażenie, że trochę bardziej. Jedną tabletkę na przed snem tego leku, który Pani przepisałem. A te badania to do zrobienia dopiero po zakończeniu. Dobra, super, bardzo dziękuję. Badania mam, tam na końcu są takie przeciwciała przeciwko receptorom TSH, TRAP. To są przeciwciała, które mówią o chorobie Graves-Basedowa, to ma nieoznaczalne, bo nie masz tej choroby. Czyli nie musisz powtarzać, chyba że to był jakiś pakiet i masz je jakby wtedy za darmo w ramach tego pakietu. Jak nie... Tak, ja je miałam w pakiecie tarczycowym, tak, tarczyca jakaś tam plus. Dobra. Jak są pakiety, to możesz, ale generalnie nie ma potrzeby dodatkowo, bo po prostu masz inną chorobę. I jaka to jest choroba? Dalej. Jezu. Przy takim pytaniu. O, jestem. Coś rozłączyło. Dobra, nie z wrażenia. Nie, bo mówiłaś, że mam inną chorobę i ja zapytałam jaką i się rozłączyło. Ja powiedziałam, że to wygląda na Hashimoto. Marna jest ta ferytyna, marna jest ta morfologia. To jest pytanie na egzamin chorób wewnętrznych. Przyczyna niedokwitości u kobiety w wieku rozrodczym. Miesiączka. No. Więc to jest dość typowe, a u Ciebie jeszcze to wchłanianie. No i miałaś nie taką wysoką dawkę, no bo też, no wiadomo, wszyscy się boją, że większa dawka to nie wiadomo jak będziesz się czuła. Tak. Natomiast co do tych miesiączek, tak się zastanawiam, co z tym fantem zrobić, no bo jest kilka opcji. Większość z tych opcji to jakby w gestii ginekologa leży, bo jest możliwość antykoncepcji doustnej, ona bywa, że zmniejsza, znaczy bywa, jest to jedno ze wskazań do antykoncepcji doustnej, takie możliwe. Druga opcja to tak leki zmniejszające krwawienie. Trzecia opcja wkładka.
No ale to jeżeli nie planujesz ciąży przez najbliższe kilka lat, czyli jakby jaki rodzaj antykoncepcji może być tabletkowy, może być inny, lub wkładka, lub ten leki zmniejszające krwawienie. I tak naprawdę to zależy od ciebie też, czy ty byś coś w ogóle chciała z tym robić, a jeżeli tak, to co? Znaczy ja kiedyś brałam leki na zmniejszanie krwawienia i one działały, już nie pamiętam jak one się nazywały, to było dawno temu, ale ja bym, czy nie wiem, no musiałabym się skonsultować z ginekologiem, na pewno wkładka u mnie nie wchodzi w grę. Żałuję, że nie poznałam dr Magdy wcześniej, bo może gdybyśmy się znały wcześniej i dłużej mogłybyśmy się leczyć, to być może tak by się stało, że nie musiałabym podejść do operacji. To jest pytanie, na które odpowiedzi nigdy nie poznam, ale cieszę się, że nasze drogi się znowu przecięły, kiedy już jestem po operacji i to leczenie jest bardzo dobrze zaplanowane i teraz mam takie poczucie holistycznego podejścia do całej mojej choroby, do mojego organizmu i to jest teraz dla mnie najważniejsze. Widzę ładny t-shirt z H&M. No tak sam. Spoko, no rozumiem, że się mogło tak stać. Luzik. No nie, nie. Cześć. Hej. Możecie od razu siadać na ten. Dobra. Nie, w głowie mi się bardzo pozmieniało. Ja w ogóle jestem absolutnie przekonana, że gdybym ja wcześniej nie odbyła takiej podróży pod tytułem radykalna akceptacja i po prostu pierdzielę, to po prostu będę gruba i zaczęłam, się przestać traktować, właśnie nienawidzić siebie, to myślę, że gdybym tego nie zrobiła, to byś nie zrobiłabym tego. No. Co według Ciebie najbardziej pomaga w dochodzeniu do zdrowia osobie chorującej na otyłość? Wsparcie. Czyje? Wiesz co, generalnie to zależy, tak? Natomiast jeżeli mamy wsparcie bliskich, jeżeli mamy wsparcie specjalistów, specjalisty, to myślę, że to jest taka podstawa. To jest taki bałagan mamy. To możemy stąd iść, możemy gdzieś indziej to zrobić. Wszędzie mamy bałagan. No, ale Co to za rozmiar? To jest XL, ale to jest takie 40. I po prostu wszystko pasuje. Jest w ogóle teraz tak, że stosunkowo od początku roku mamy maj. Nie schudłam wcale tak dużo, bo schudłam może, nie wiem, z 6 kg. Znaczy ja wiem, że to brzmi jakby to było dużo, ale tak w całym rozrachunku to nie jest aż tak dużo. Chociaż nie wiem, no 79, teraz 73, z 6 kg. Ale między właśnie te 6 kg zrobiły całkowitą różnicę moim zdaniem w sylwetce. Nie wiem, co się takiego dzieje, ale ja po prostu przestałam wyglądać na osobę taką większą. Mam takie wrażenie przynajmniej, że taka jestem po prostu normalna. Ja się zaczęłam podobać mojemu mężowi znowu. Ej! No co? Zawsze mi się podobałaś. No ja wiem, ale teraz się podobam bardziej. Sobie też się podobam bardziej, to nie jest tak. No ale jest tak dobrze po prostu. No to super. No. Czy żałujesz? No co ty? Nie. Absolutnie nie żałuję.
Nie było dnia, żebym w ogóle pomyślała przez sekundę, że żałuję. I trochę się boję tego mówić, że nie żałuję, znaczy w sensie nie boję się tego mówić, że ja nie żałuję, natomiast no pojawiły się takie komentarze, których się w ogóle nie spodziewałam, że się pojawią, czyli że ja coś tam zdradzam, że jestem nieciało pozytywna i tak dalej. Natomiast ja się po prostu dużo lepiej czuję, tak życiowo. Zanim ja zaczęłam się sobie podobać w lustrze w takim znaczeniu, że w takiej figury, bo jakby lubiłam siebie pod kątem urody, stylu i tak dalej, to było tam już od dłuższego czasu. No ale także na przykład zaczęłam dostrzegać, wiesz, te obojczyki, albo na przykład, że mogę sobie włożyć kombinezon, którego nigdy nie nosiłam. Jaram się tym, to jest fajne po prostu. Czuję się lekko. Sam fakt, że na przykład teraz, nie wiem, mam nogę na nogę, albo na przykład bym sobie chciała usiąść tak, to podciągnę sobie nogi do brzucha. I to było moje wielkie marzenie, żeby móc takie coś zrobić. I po prostu ta sprawność, którą mam, dzięki temu, że zdrowieję, no to jest coś, z czego ja się bardzo cieszę. I mam takie poczucie powrotu do siebie. Odjedźmy kawałek gdzieś i zatrzymam się na dłużej. Miałyśmy chyba jakoś we wrześniu. Miałyśmy, tak, ale we wrześniu myśmy mieli po prostu taką... Nie no, ale ja się w ogóle cieszę, że jakby wiesz, i tak się widzimy po prostu, to wiesz. Ja akurat doskonale rozumiem. No piękną masz tą żonę. W każdej wersji. W każdej. Tak w ogóle. Czy chcesz zobaczyć, jaka jesteś piękna? O kurde, jest różnica, nawet do tego ostatniego. No to super. Dobra. Dwie. Tu jest tak, płytkowy, strumieniowy super czuły i płytkowy inny. Dobra, super, tam zwiększy prawdopodobieństwo. Najbardziej to ten super czuły, to najwcześniej wykrywa, bo on ma największą czułość tam tych, najmniej tego hormonu musi być, żeby wykryć. To po ilu się robi? To po ilu jest wynik? No różnie, no, do 10 minut. A jaki jest? Na razie nic. Może nie na tę stronę nasikałaś? No na razie nie, no po prostu krępujesz mnie, no. Mi się okaże, że oblałam test i będziesz miał to na filmie. Trudne były pytania? Tak, bardzo. Jeszcze nic nie ma, ludzie. O, czekaj. Robi się ciemniejszy chyba trochę. A jak ja bym nasikał, to by nie wyszło nic, nie?
Tu już nie muszę być tych tabletek, nie muszę brać? No na razie nie musisz, no. A ty się cieszysz, czy co? No jesteś trochę, no, tak jakbyś trochę było. No, to trochę jesteś w ciąży. No trochę jestem. Super. Jest. Dobrze. To jest okej. Pojedynczy jest zarobeczek. Okej. Ma już ogon? Raczej krewka. Krewka.